The envelopes, please, Mr. Hogwood. May we hear the sound of the envelope tearing, please? Już ubiegłoroczna gala Oscarów była wyrazem pewnego trendu. Najlepszym przykładem był Moonlight. Film wykorzystujący proste schematy, które zostają uwznieślone w przesadnie artystowskiej formie, ale tworząc zarazem niejednoznaczny, bardzo złożony portret Afroamerykanina, homoseksualisty, lecz także przede wszystkim rozdartego, zagubionego człowieka. Kino traktujące o mniejszościach w końcu przestaje podkreślać osobliwość grup, a zaczyna opowiadać historię przez pryzmat uniwersalnych doświadczeń. W ten sposób uczłowieczając tego geja czy też murzyna, traktując ich jako pełnowartościowych ludzi. W tamtych dniach, tamtych nocach Luce Guadagnino udało się uchwycić ulotność dojrzewania i zmysłowość pierwszych miłosnych uniesień w historii Elio, Timothée Chalamet, który dopiero poznaje swoją seksualność. Reżyser przenosi nas w czasie do Włoch lat 80. Chłopak spędza wakacje ze swoimi rodzicami w pięknej, otoczonej przyrodą XVII-wiecznej willi. Dni mijają mu na czytaniu, grze na fortepianie i zabawach z rówieśnikami, podczas których nawiązuje przelotny flirt z koleżanką, Marcją. Ten spokojny wypoczynek przerywa Elio pojawienie się w domostwie amerykańskiego stypendysty Olivera, Armie Hammer, który przyjechał pracować nad swoim doktoratem z ojcem bohatera. Obecność młodego, posągowo pięknego, inteligentnego mężczyzny początkowo wywołuje u chłopaka irytację, która z czasem przeradza się w ogromną fascynację i w końcu w pierwszą prawdziwą młodzieńczą miłość. Guadagnino zdołał opisać tę eteryczność bardzo intensywnych uczuć, które znajdują swoje podkreślenie w cudownie sfilmowanej, przepełnionej żywymi kolorami otaczającej przyrodzie, kulturze oraz nostalgicznej ścieżce muzycznej. Gdzieś nad tym wszystkim unosi się duch niezapomnianej twórczości Luchino Viscontiego. Nie tylko przez modernistyczną narrację, nie tylko przez fascynację literaturą, ale także poprzez ogromną nostalgię za utratą czegoś bardzo ważnego. Elio i Oliver nie mogą być ze sobą do końca szczerzy. Oczywiście w grę wchodzą tutaj również ówczesne normy społeczne, nie dające im szans na wspólną przyszłość. Ważniejszy jest chyba jednak fakt uniwersalnej efemeryczności uczuć, które po prostu trudno precyzyjnie opisać. Bohaterowie starają się więc znaleźć inny sposób ich wyrażania. Próbują okazać się między słowami. Znajduje to również odbicie w praktyce mówienia do siebie imieniem kochanka, tak fantastycznie podsumowanym w oryginalnym tytule filmu. Dzięki temu wszystkiemu tamte dni, tamte noce tworzą spójny, subtelny obraz młodzieńczych uniesień. Uniesień, których nostalgia w jakiś sposób dotyka chyba nas wszystkich. Muscles are firm, not a straight body in these statues, they're all curved. Sometimes impossibly curved, and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them.